Cześć, witam serdecznie. Akwarium krótko po podmianie wody. Podmiana spowodowana była tym, że skumulowało mi się trochę azotanów. Wczoraj sobie z czystej ciekawości zmierzyłem parametry wody. Przede wszystkim zmierzyłem sobie azot, fosfor. I zaskoczyło mnie bardzo to, że bardzo mocno ubyło fosforu w akwarium. Przypuszczam, że jest to zasługa tego, że do słupa wody zacząłem podawać niewielkie ilości żelaza. Tu podobno jakaś zależność między żelazem a fosforem jest. I ten fosfor zaczął ubywać. Zwykle miałem go na poziomie 0,6-0,8 i ten fosfor był w stosunku do azotu mniej więcej na poziomie 1,6-1,8, tak? Więc ten taki cudowny stosunek Redfielda, którego tak wielu pilnuje, no u mnie to nie było to. Więc ja sobie podmieniłem dzisiaj tą wodę, bo azotanów miałem na poziomie około 30. Więc podmieniłem sobie wodę. Wody podmieniłem niedużo, bo nie wiem, z 25 litrów może. Przy czym tutaj jest około 210, chyba 207 netto w tym akwarium jest wody. Więc podmieniłem sobie około 25 litrów. No i jutro sobie zobaczę, jak z tymi azotanami sprawa wygląda. Oczywiście po podmianie znowu 0,25 ml, nie mililitra, tylko ppm żelaza. Bo na tydzień jak to podam, wszystko wskazuje na to, że to roślinom wystarcza. Niedobory znikły, rośliny już nie mają żadnych problemów z chlorofilem, nic się złego nie dzieje, więc te wszystkie problemy, które pojawiały się na liściach, były właśnie spowodowane tym, że albo żelazo w ziemi jest dla tych zielonych roślin, jak moich kochanych, trudno przyswajalne, albo one jednak wolą, żeby to żelazo było w słupie wody. Jedno z dwóch. W każdym bądź razie poprawiło się znacznie. Prawa strona, tam sobie pójdziemy do wywłócznika. Słuchajcie, cięłem, ale nie zagęszczam już, bo tam już jest sporo tych sadzonek, więc nie zagęszczam. Odcięte łodygi po prostu wyrzucam. Makrandry i rotali okrągłolistnej na razie nie ruszałem. Daję im jeszcze czas, żeby konkretnie dobiły do lustra wody. Dlaczego? Dlatego, że planuję prawdopodobnie za 2 tygodnie ściąć szczyty, usunąć doły i posadzić świeże szczyty. Dlaczego? Dlatego, że na przykład na rotali okrągłolistnej takie 8-10 cm od dna łodyga jest praktycznie bezlistna. Tam bardzo mało światła już dochodzi, więc roślina te liście po prostu odrzuca jako niepotrzebne, przypuszczam. A światła tam jest mniej, dużo mniej, dlatego że lotos produkuje potwornie duże łopaty. Z tym lotosem to jest właśnie takie dwa kłopoty są, że on, nie to żebym narzekał, nie? Że on po prostu produkuje bardzo duże liście, ziemia mu bardzo służy, więc te liście zacieniają dolne części akwarium, przez co niektóre rośliny mają pewien kłopot ze wzrostem, no i stąd się bierze to, że na przykład liście odpadają od łodygi. Drugi kłopot z tym lotosem jest taki, że kiedy liść dojdzie do powierzchni wody, bardzo często część tego liścia unosi się na wodzie, wystaje ponad lustro wody, no i przysychają brzegi tego liścia. Wiem, że jeżeli liść zaczyna przysychać, to za chwilę zacznie gnić. No i kiedy już widzę, że taki liść mocno przysechł na brzegach, no to znak, że trzeba go usunąć, bo kwestia kilku dni i on zacznie się rozpuszczać. 2 razy już coś takiego zaobserwowałem, dlatego postanowiłem te liście regularnie, te, które dojdą do lustra wody i zaczynają obsychać na brzegach, postanowiłem regularnie je usuwać za każdym razem, kiedy coś takiego zauważę. Co do żelaza jeszcze wrócę, to podawanie tych 0,25 ppm na tydzień bardzo poprawiło kondycję roślin. Przede wszystkim makrandra złapała lepsze kolory. Spiralis Red również już nie jest blado-czerwona, a po prostu jest czerwona. Tego może na filmie nie widać, ale obydwie te rośliny już zaczynają wyglądać dużo lepiej. Generalnie wszystkie rośliny nie pokazują już, że im brakuje
żelaza. Nie tracą chlorofilu, nic się złego z nimi nie dzieje. Niektóre łodygi kabomby, uwaga, zaczęły rosnąć. Nie wszystkie, ze 4 może, ale przyrosty są już zauważalne, więc może coś z tego będzie. Choć ja planuję i tak tą część tych łodyg kabomby zastąpić czymś innym. Zostawić te, które rosną, natomiast te, które jednak nie chcą współpracować, prawdopodobnie zostaną usunięte ze zbiornika i ja zastąpię to czymś innym. Co jeszcze? Jedna rzecz, która mnie tutaj fajnie teraz pozytywnie zaskakuje, to ten korzeń po prawej stronie. Jak obejrzycie sobie film sprzed 1,5 lub 2 miesięcy, to on był bardzo mocno pokryty takim ciemnozielonym nalotem. Mglony, tak, bo tam na niego bezpośrednio niemalże światło świeci. Ten korzeń, słuchajcie, jest oczyszczony z tych glonów mniej więcej w 60%. Te glony zniknęły. Nie wiem, czy jest to zasługa żarłoczności moich 5 ancestrusów, które tutaj mam i chyba z 12 łotosków. Czy jest to zasługa tego, że akwarium zaczyna już samo siebie kontrolować i wszystko zaczyna się tu dziać tak, jak należy. Ale ważny dla mnie jest efekt, że glony na tym korzeniu ewidentnie przegrywają walkę o pokarm, o byt, więc to akwarium zaczyna już chyba łapać to swoje właściwe tempo, zaczyna się już właściwie zachowywać i generalnie ono nie robiło mi żadnych przykrych niespodzianek, nie zaskakiwało mnie niczym, oprócz właśnie tego braku żelaza. No ale to wina akurat chyba ziemi albo tego, że rośliny jednak preferują bardziej to żelazo w słupie wody niż w ziemi. No, nie znam się na roślinach, mimo że 2 razy przerobiłem książkę pani Olstad, to jednak trudno mi tutaj się wypowiadać na ten temat. W każdym razie podawanie żelaza pomogło, mało tego, rośliny konsumują na tyle substancje odżywcze ze słupa wody, że te glony na korzeniu zaczyna ich mocno ubywać. Przypuszczam, że zbrojniki otoski też w tym pomagają. Chociaż nie podejrzewałbym zbrojników o aż taką żarłoczność, bo ten korzeń to jest, ten korzeń zaczął się tak mocno czyścić, zaczęło z niego glonów ubywać mniej więcej na przestrzeni ostatnich 2, może 3 tygodni. Zauważyłem, że coraz więcej miejsc jest odkrytych i widać drewno, więc zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? Chyba nic już więcej. Jeszcze odnośnie glonów, słuchajcie, w tym akwarium jeszcze ani razu nie miałem ani nalotu na szybach pod żadną postacią, więc nie pojawiły się tu mi ani żadne pyły, ani żadne okrzemki, nie pojawiły mi się źrenice punktowe na szybach, więc myślę, że to akwarium sobie radzi. Oprócz tych nalotów na korzeniach żadnych innych glonów tutaj nie widzę. Glony, jak się pojawiły na korzeniu, uznałem to za całkiem normalne, bo akwarium świeże, bo światło bezpośrednio na korzeń i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jak widzicie, sytuacja się mocno zmienia. Rośliny sobie hulają tak, jak należy, więc nie jest źle. No i bliksy też fajnie rosną, mimo że tutaj z lewej strony bardziej zacienione, to jednak nie gniją, nie rozpadają się, po prostu rosną wolniej, ale rosną. Prawa strona inaczej, tam dzisiaj usunąłem chyba z 4 sadzonki, bo się mocno rozrosły. No i kryptokoryny pink, bo mam tutaj 3 chyba sztuki kryptokoryny pink, z tego co pamiętam. Ta po lewej przy szybie to na pewno kryptokoryna pink i tam między bliksami jedna jest kryptokoryną pink. No i, znaczy one nie wyglądają jak różowe, tak, ale liście tej kryptokoryny pink na przykład po lewej stronie są takie bordowe mocno, taki kolor takiego ciemnego buraka, nie? Takie porównanie, ale tak to wygląda. Też zmienił jej się kolor od czasu, kiedy zacząłem podawać żelazo do słupa wody, więc na razie
widzę dużo korzyści, jeśli chodzi o dawkowanie dodatkowe żelaza do zbiornika. Generalnie to akwarium, jeśli chodzi o pielęgnację, o obrobienie tego akwarium, to nie zabiera mi już dużo czasu. W porównaniu do poprzedniej wersji tego zbiornika, gdzie tam miałem pompę, nawozy, masa dwutlenku węgla, dużo więcej światła, tam potrzebowałem bez nalania wody około 40 minut, żeby się tam ogarnąć z tym akwarium, bo to czyszczenie przede wszystkim szyb z różnego rodzaju pasków strasznie dużo czasu zabierało. I plus cięcie roślin, które no niestety albo stety dosyć szybko rosły, to mimo to te zabiegi pielęgnacyjne no, zabierały dosyć dużo czasu, plus jeszcze nalewanie wody RO. Też trzeba było na to trochę czasu. Tutaj ogarniam się ze wszystkim, nie spiesząc się, słuchajcie, bo to robienie przy akwarium to jest dla mnie przyjemność i taka odskocznia i relaks. Nie spiesząc się, to jest 30-35 minut. To jest maks. Co tu robię? Tyle czasu mniej więcej zajmuje mi pielęgnacja tego ziemniaka. No i to chyba wszystko na dzisiaj, także miłego weekendu i do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.